teraz tak jak Bartek wcześniej opowiadał, że on przyjechał tutaj dla Diablo, ja przyjechałem tutaj dla czegoś innego, też włoskiego. Czyli na pewno nie do Garbusa i na pewno nie do Alpiny, bo nie są włoskie. Ale nawet... Alpina jest super jakby. To jest B6 2.8 z tymi pięknymi, charakterystycznymi naklejkami. Powiem wam tak, ja jestem największym antynaklejkarzem samochodowym, jaki istnieje. Naklejki to się na budzie dla psa nakleja. Ale na Alpinie zawsze, do teraz, na najnowszej siódemce, nie, siódemka jest obrzydliwa, na czymkolwiek nowym, te same naklejki, ten sam wzór. Jakim to musiał być geniusz, żeby prosty wzór geometryczny przetrwał 45 lat i do teraz był produkowany i do teraz dobrze wyglądał. Tomasz właśnie szykuje nam plan zdjęciowy. Patrzcie jak się stara, jak tam chodzi i w ogóle takie stare nogi, a jeszcze tyle muszą przejść. Pozdrawiamy Cię. W każdym razie jeszcze Wam nie pokazujemy, co stoi po lewej. Mokry sen redaktora Tomasza. Na końcu tej hali, tam zaraz obok Opla, który jest centralnie, jeszcze nie widzicie, co jest, ale tam jest następna rzecz, której się nie spodziewaliśmy, że tu jest. I ja osobiście też prawie zemdlałem, kiedy okazało się, że to nie jest Fata Morgana. Tak było, Tomek? Tak było, panie redaktorze. Ale zanim, to spójrzmy w lewo, bo tu stoi mokry sen pana redaktora Tomasza. Jak tylko dowiedziałem się, że ten samochód tutaj jest, To kazał mi się pakować i nie liczyć i nie czekać na nic. i tak właśnie było. Wiecie, co to jest? Nie. Nie, to nie jest dziwny Challenger, coś tam, tylko look at this badge. To jest człowiek, który zrobił dla nas wszystko, co najlepsze na świecie, prawda? Oczywiście, gdyż marka ISO Rivolta opisywana była również na naszym blogu i to jest właśnie drugi samochód, który opisywałem i o którym sobie myślałem, a byłoby super kiedyś w jakimś dużym muzeum za granicą, gdzieś w Hadze może, albo gdzieś kiedyś zobaczyć chociaż przez sekundę. No i wczoraj w nim siedziałem właśnie na Słowacji. ISO Lele. Jak być może kojarzycie z artykułu na blogu, a jak nie, to sobie gdzieś tam znajdziecie. Oczywiście design by Marcello Gandini, nasz ukochany. Ten samochód miał być konkurencją dla Lamborghini Espady, którą zaprojektował oczywiście wiadomo kto, gdyż również Marcello. No i Jakby się tu przebić, Marcello? Nie wiem, Marcello. Zróbmy kolejny wspaniały samochód, a potem kolejny i kolejny i kolejny. popatrzcie na to wnętrze. To jest mała manufaktura włoska, produkująca samochody hybrydowe, bo z zapędem V8 amerykańskim. Tu akurat jest jeszcze Chevrolet, gdyż w drugiej serii był Ford. Skrzynia piątka ZF-a, czyli to jest najlepsza kombinacja jaka była. Manualna skrzynia biegów z silnikiem z Chevroleta. ISO charakteryzowały się tym, że z wszystkich małych włoskich firm produkujących samochody sportowe były najlepiej wykonane, ponieważ pan Rivolta zainwestował ogromne pieniądze w prawdziwe tłocznie, czyli to nie są elementy robione na kole angielskim, na kolanie przez Luigiego, tylko były tłoczone. Ten samochód zastępował pierwszy model ISO, czyli ISO Rivolta. Bazował na tym samym podwoziu, ale ten kształt tutaj, te kształty tutaj, wydech, tak jak linia boczna z tym pasem chromowanym, który okala cały samochód, przechodząc płynnie w przedni i tylny zderzak, to mógł zrobić tylko Marcello. Oczywiście samochód nie jest klasycznie piękny i on mocno polaryzuje opinię, ale jakby moja opinia, która jest jakby najważniejsza i jakby taka bardziej moja niż twoja, jest taka, że ten samochód jest doskonały. I ja właśnie przy nim stoję, tu się szczypię, bo do teraz nie wierzę. Popatrzcie sobie, co tutaj pisze. Giraffa. Scuderia del Grifone. Jak wiadomo, Grifo to był najbardziej znany model marki ISO. Gryf jest również w logo marki, jak widzieliście przed chwilką. Ja do teraz nie jestem w stanie uwierzyć, że ten wóz tu jest. Wóz jest bardzo wygodny. Ma mnóstwo miejsca na nogi. Ma piękną skórę, pięknie pachnie w środku. Kierownica, gdy redaktor nieszczelny jakby dał się namówić i usiadł sobie tam i dotknął tej kierownicy,
to widziałem, co przeżywał i nie mogę wam o tym powiedzieć, bo to się zaczynało na O. Myślimy sobie hi, haha, ale w ogóle ISO i wow, i obok stoi co? De Tomaso. Tomek, tu jest De Tomaso, zostaw już tą lelę i opowiadaj, co jest tutaj. Pantera, Pantera zaśpiewa. a pani potem, no to jest De Tomaso Pantera GTS. Jest cyrkuśny, fikuśny, ale i tak jest wspaniały. No tak, jakby z tego co kojarzę, to jego ostatnią wersję taką w latach 90. restylingował oczywiście pan Marcello. Powiedzcie nam, to na pewno jest spoiler z Countacza. To musi być spoiler z Countacza, albo jest po prostu z tego samego papierka wzięte. No i oczywiście napędzany Fordem, tak jak większość De Tomaso. Czyli mamy De Tomaso Pantera i mamy De Tomaso Longchamp GTS, tak? I Pantera też z GTS. Myśleliśmy, że zobaczymy z bliska żadne z nich. Zapraszamy na Słowację. No tak tylko mówimy, nie? Nie wszystkie wnętrza, tak jak już wspominaliśmy, są w stanie idealnym. Jak widzicie tu na przykład wiemy, że ten samochód czeka na renowację, ale no, lepiej chyba zobaczyć taki niż w ogóle. Tomasz, co tu jest fajnego? No i teraz tak, mamy... Ten Opel. No to jest Manta. I Jak jakby zawsze tutaj w całkiem fajnym pakiecie. nie tyle, ale tu jest coś ciekawego, gdyż jest to BMW tunera Langenberg, o którym nie wiedziałem, że istnieje w ogóle. A podobno nie jest to takie byle co. Jak zresztą zobaczycie po subtelnych poszerzeniach z tyłu. Bardzo subtelne są. Oczywiście klasyka BBS, szeroki rand, rekin. Wnętrze o dziwo jest chyba seryjne poza kierownicą Momo, ale ona mogła być akcesoryjna nawet u BMW. Ale jest straszny grubas. Bartek pokazuje wam wnętrze Forda Capri w jakimś kosmicznym wykonaniu. Może być one of one. Może być one of one, a może być po prostu Gran Lujo. To jest wczesna seria na pewno, ale na pewno nie jest to wóz seryjny. Jak popatrzcie sobie na to, co wam właśnie Bartek pokazuje, na tylny zderzak, na te wszystkie poszerzenia i tak dalej. No, trochę boli, A trochę cieszy. a trochę cieszy. Historia, dygresja, bo dawno żadnej nie było. Właśnie, mało dygresji mamy w tym Mało odcinku. dygresji. Będąc Szczylem, pod blokiem mojej babci stało Capri pierwszej serii i wzdychałem do niego niemiłosiernie. Bardzo go pragnąłem, po czym dowiedziałem się trochę więcej o Capri i już go bardzo nie chciałem, ale tak naprawdę to i tak dalej go chciałem i dalej bym chciał, choć niekoniecznie w tym konkretnym wydaniu. Zanim pokażemy Wam totalny sztos, który stoi już zaraz tu po prawej, to pierwsze coś wydawałoby się bardziej przyziemnego, żeby po prostu mózg Wam nie eksplodował, jak zobaczycie, co stoi po prawej. Ale tak naprawdę to też nie jest wcale taki zwykły samochód. No nie jest i to jest jeden z tych przykładów, kiedy Opel mógł być fajny, bo my Opla tak szkalujemy, ale Opel miał w swojej historii mnóstwo fajnych i ciekawych samochodów i bardzo ciekawe czasy, kiedy na przykład sprzedawał samochody szybsze od Mercedesa i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale to jest, proszę Państwa, Monza. Monza to jest duże GT. W dodatku bardzo ładny, zielony z pluszowym wnętrzem, też zielonym, co jest w ogóle... O Tak, Jezu. ten welur froterowałbym. No i teraz tak, oczywiście klasyczny niuans jak w Alfie Romeo Montreal. No i popatrzcie na ten tył, na linię boczną, która tak pięknie tutaj nam schodzi. Temek, Opel mi się podoba. No tak go się obawiałem, ale tkwimy w tym razem. Słuchajcie, jako że Opel mi się teraz podoba, to bym Astrę trójeczkę w kupę od Bertone kupił, także dajcie na priv znać. No to tak, zobaczyliście tą część wystawy i wszystkie piętra powyżej. No i co? No i ja mam jeszcze... Nie jestem do końca gotowy pokazać. Nie wiem, czy wy jesteście na to gotowi. Ci, którzy nie widzieli naszych relacji z tego bytu tutaj, to nie wiedzą. Natomiast no chyba już czas Tomek pokazać, nie? Coś, co myśleliśmy, że naprawdę istnieje naprawdę, a to tylko legenda i ta legenda stoi tutaj. I to jest... I to ISO. I te wszystkie inne rzeczy. I to tego Longchampa i tak dalej. Ale to... Zresztą
Mrówkojad. Tomasz, do dzieła. Tak, trzeba się przy nim pochylić, pokłonić. Nie wiem od czego zacząć, moi drodzy. Powitajcie Her Majestic, coś tam Aston Martin Lagonda. Nie wierzycie, że to się dzieje. W mieście nikomu nieznanym na Słowacji stoi pierwszej serii Aston Martin Lagonda. Jak zobaczycie te parapety w środku, tą miękką elektronikę, która pochłonęła jakiś ogromny odsetek budżetu, który Aston miał przygotowany ten samochód I nie działa do dziś. i nie działała nigdy, ale tak strasznie jest cudowna. Jak zobaczycie szyberdach tylko dla zarządu, bo jakby dla pana Areczka jest tylko kierowanie, a tu jest zarząd. No, duże V8 pod maską, bardzo długą maską, piękne koło, Bardzo długie wszystko. tak, kosmiczny tył, kosmiczne proporcje, bo ten samochód poza tym, że jest ogromnie długi, bardzo szeroki, to jest też naprawdę niski. Pozycja za kierownicą, umówmy się, musiała być dość specyficzna. Dalej chcecie jechać na termy i na basen? No jak sami widzicie, właśnie opieram się łokciem o Lagondę. Wcześniej łokieć oczywiście wypolerowałem, żeby nie zniszczyć lakieru, żeby nie było. Hurdur opierał się o auto. Więc teraz tak, no nigdy nie myślałem. Koniec. Okej. Właśnie przed chwilką rozmawialiśmy o tym z Bartkiem, że wystarczyło rok pracy, dobrych zdjęć, kontaktów, trochę zimnych nocy spędzonych z samochodami i nagle okazało się, że jesteśmy w takim miejscu, jak Wam pokazujemy dzisiaj i okazało się, że pokazujemy samochody, o których nie śniliśmy, że je kiedykolwiek zobaczymy, a co dopiero będziemy je kręcić, siadać w nich, do zdjęć w inne miejsce. No także Lagonda jest doskonałym odzwierciedleniem tego, o czym mówię, gdyż trudno bardziej absurdalny i abstrakcyjny wóz, a właśnie tu jesteśmy przy nim i go pokazujemy, także trochę śmieszkowo, ale też trochę tak naprawdę w pewnym sensie wzruszająco dla nas, bo o takie motoryzacje nic nie robiłem, tak? A jednak się udało. I jeszcze na dodatek, to nie jest koniec, więc zapraszamy. Mamy tu kolejny samochód, który bardzo polaryzuje opinię. Bartek mówi, że tak średnio, a ja mówię, że bardzo tak... Nie, momencik. Przód jest wspaniały i sylwetka jest wspaniała, tył bym przemyślał. No i proszę pana, Jensen Interceptor trzeciej serii z nadwoziem zrobionym przez karozerię Touring, jeśli dobrze kojarzy. Tylna szyba, a w zasadzie klapa bagażnika niemalże cała, była swego czasu największym szklanym elementem w Historii wszechświata. w moto industry. No i zobaczcie sobie na przykład na to, jak ten samochód... Poczekajcie, musimy się zmieścić, bo ktoś tu jakąś wannę postawił. A to Nie da tylko się- Rolls-Royce. Nie da się przejść, jakiś silver coś tam. Patrzcie, Rolls-Royce. Silver bieda. Ten samochód miał taką opinię i klientelę, że to był taki muscle car angielski z kolei, tak? Zbój, bandyta. Wchodził do wioski i wioska płonęła. No dokładnie, no ale jeśli coś ma taki wydech i takie felgi, no to jakby, a jeszcze nie wiedzieliście, jak on wygląda z przodu, no to no nie da się ukryć, był to zbój i bandyta. Samochód jest fantastyczny. Ja na szczęście miałem tą okazję już wcześniej Jensena oglądać i dotykać. I to nawet chyba niedaleko nas na szczęście. Bardzo niedaleko nas, być może nawet... Kiedyś się spotkamy na szersze poznanie. Pomiędzy pięknem a pięknem Mamy Silver Shadowa, który ma grzebyczki. Chodźcie zobaczyć. nie wycieraczki. Tu są takie grzebyczki i one służą do odgrzebywania światełków. A pośród innych ciekawych rzeczy, które tu stoją, jakiś tam Jaguar pewnie z V12, bo to będzie XJ z V12, prawda Tomasz? Jeszcze raz? To na pewno będzie XJ Tak, z V12. tak jest, z 12. Ale ciekawa rzecz jest tutaj. Nie robiliśmy je wczoraj zdjęć, bo C3 już dobrze znamy dzięki naszej koleżance Dominice. Natomiast no, ta jest troszkę inna, jak widzicie, troszkę taka bandycka, troszkę wyższa o pół metra, jakby była korwetta na lifcie. A jest Corvette na sterydach. No i co w niej jest takiego amazing, Tomasz? No na przykład Viper, którego widzieliście, ma 8-litrowy silnik, jak wiadomo powszechnie, a ta korweta ma 8,2 i 780 koni mechanicznych, a tu z tyłu jest nitro i to tak
seriozno, tak poważnie. To na pewno się nie zbiera. Nie, on pewnie jest taki dość powolny. To, co tu widzicie od tyłu, są wskaźniki, które widzi kierowca przez szybę, bo nie mogą być w środku, bo lepiej jak są na zewnątrz, wiadomo. No tak, Ciężko uwierzyć, ale już powoli dochodzimy do końca tej wycieczki. RX-7 pierwszej serii, która wydaje się tu być pospolitym samochodem. Bardzo fajnym. A wcale nie, bo jest całkiem... Jest świetna, jest malutka, jest lekka, ma ten właściwy silnik pod maską, gdyż Mazda i Wankel to jakby, przepraszam, Wankel, jak to mówią Amerykanie. Wanka. Tak, You're fucking łęka. tak. A To te silniki. tak, to te silniki. No ale zobaczcie sobie, co obok stoi na przykład. Gdyż jakby Indy 4700 w wersji Murica, America? tak, to jest wersja, to jest środkowa wersja jakby silnikowa. Podstawowa miała 4,2 litra, najmocniejsza 4,9, a to jest zaledwie 4,7. Bieda. Czyli trochę więcej niż w moim Merkurym. O dziwo. Nie myślałem, że jest jakieś auto, które ma coś więcej niż twój Merkury. Jedna 280 Datsun już u nas była, pamiętacie, że w wersji nieco bardziej rustykalnej. Natomiast tu jest troszkę starsza i troszkę ładniejsza. Najbardziej wzrusza mnie ten kolor. Wczoraj troszkę śmieszkowaliśmy jeszcze przy tym tyle, że fajny Datsun z tyłem z Poloneza. No nie powiecie, że coś nie jest na rzeczy. No i co? No jest tak brzydka, że aż piękna. Pozdrawiamy Adama od tamtej naszej 280, o której możecie przeczytać na blogu. No ta też jest... No jest fajna. Dziękuję. Idziemy dalej. Tomek, a co to za marka? Takiej jeszcze... A nie, czekaj. No, na górze były dwa stroski, a tu jeszcze jest jeden. I co? Czujecie w sercu lekkie zazdroski? A my tu mamy 3 stroski. No i co? Jesteśmy w 50-sach, 60-sach? Nie jesteśmy... Nigdzie. Nigdzie? Ale popatrzcie. Widzieliście kiedyś takie BMW? Nie widzieliście, bo nigdy nie wiedzieliście, że istniało. To jest BMW 700 Coupe. Czy to oznacza, że może sobie go pan kupić? Taki wóz przyjeżdżał kiedyś kilka razy na beskidzki rajd samochodów zabytkowych i przyjeżdżał nim fan modelu bodajże z Austrii. Jest to samochodzik mocno zapomniany i mocno niecodzienny, bo jest to BMW z silnikiem z tyłu, tak jak w moim Twingo. No i popatrzcie, jakby nie było tego znaczka, no pomyślelibyście, że to jest BMW. Bartek wczoraj powiedział mi, że to wygląda jak jakiś pseudo-prototyp Trabanta i jakby nie patrzeć, no coś w tym jest. Ale bardzo ciekawy samochodzik, mocno niedoceniony wóz na rynku oldtimerów i tak naprawdę jeździłbym pod Tesco wieczorem i trollował Sebastianów. Hehe, mam BMW. Na tył, Tomek, tak? chodź do ringu, będziemy się napierdalać. Wanna fight? No i co tu jeszcze mamy? Mamy, proszę Państwa, po lewej, bo już kończymy, już jesteśmy bardzo zmęczeni. Uwierzcie nam, że to nawet nie były 2 dni, a jesteśmy tak wytyrani. Kadecik. Piękny kadecik. Nie, to też jest coś, czego się nie mówi. Piękny kadecik. Na przykład piękny Tomasz? Nie. Piękny kadecik. A mnie to kółeczko tak najbardziej. No, kółeczko jest sztos. Wow, nie uwierzysz, ale to jest pierwsza Lancia w tym muzeum. To też racja, to jest Lancia Beta w kupie. Fajny wóz, kolejny fajny wóz. Też dość nieoczekiwany. Oczywiście nie robi już na nas, wybaczcie naszą znieczulicę Lancisti, czy tam Lanciści, czy po prostu fani marki Lancia. Lanciarze. Ale przed chwilką siedziałem w Lagondzie, a obok siebie miałem w zasięgu wzroku i Solere, więc jakby, no fajnie. Tylko jakby jestem już zgnuśniałym i zdegustowanym staruchem. A nie, to już byłem wcześniej. Ale nie widziałeś tych aut, więc się nie liczyło. No i chodźmy jeszcze zobaczyć Final Round. I to jest chyba, to co zaraz Wam pokażemy, to jest chyba podsumowanie w jednym aucie właśnie tego muzeum. Nie masz takiego wrażenia? Tak, ponieważ jest to wóz, o którym ja dowiedziałem się, że istnieje 2 dni temu, gdy szperałem w materiałach,
które są dostępne na stronie muzeum. Gdyż, proszę Nie Państwa, mówimy o tym Kertejhamie 7, ani nie mówimy o renówce, ani nie mówimy co to o za renówka, tylko mówimy o tylko mówimy, Fordzie GT40, który tu stoi. Bang! tylko mówimy o FT Bonito, bo przecież każdy z Was wiedział, że taki samochód istnieje, prawda? No i właśnie to jest to muzeum w jednym samochodzie. Tomasz, czym jest FT Bonito? Nie wiem. Na czym jest FT Bonito? Jakieś koneksje volkswagenowsko-garbusowskie, ale żadnych szczegółów Wam nie opowiem. Ale jakbyście chcieli sobie zobaczyć, to Z bodykitem ewidentnie z przodu wzorowanym na GT40. tak. W ładnym lakierze, całkiem ładny ten laminat, nie jest jakiś taki zeżarto, popękano, wybrzuszony. Całkiem piękne kółko jakby z Mustanga. No tył nie do końca się tu udał. Chociaż może dzisiaj za dnia wygląda lepiej niż wczoraj. No i to tyle, moi drodzy. To jest w sumie tyle chcieliśmy Wam chyba powiedzieć. Nie no, tył jest całkiem spoko. Hej, czym jeździsz? FT Bonito. Nie wiedziałeś? No dobrze, ale odpowiedzmy sobie na pytanie, które na pewno wielu z Was nurtuje, czyli skąd oni wzięli na to pieniążki. Musicie wiedzieć, że Double Red powstało w 2010 roku jako firma, która tworzyła różnego rodzaju wyposażenie na potrzeby off-roadu, samochodów off-roadowych i z tego miejsca zaczęła się stopniowo przenosić do streetwearu. Obecnie Double Red jest jedną z największych firm w Słowacji zajmującej się tą tematyką, czyli projektowaniem ubrań i butów i jest wspierana przez rzeszę influencerów sportowych, głównie z branży MMA, którą tutaj w tym muzeum możecie obserwować na każdym piętrze. No i tak to jest. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, co Double Red oferuje, to wpisując w przeglądarkę ich nazwę, znajdziecie bezpośrednio ich polską stronę z całym asortymentem dostępnym do kupna. Podobało się? Słuchajcie, to jest po raz kolejny i ostatni dzisiaj Double Red Car Museum w Breźnie, koło Bańskiej Bystrzycy. W zasadzie tak. Cytując klasyka, Cytując klasyka, bo nikt by nie wymyślił, że takie auta tu stoją. Jesteśmy mega wdzięczni właścicielowi Marcelowi, który nas tu poniekąd, znaczy troszkę się wprosiliśmy, ale on absolutnie nie oponował, bardzo się ucieszył, że przyjechaliśmy i czy też, że właśnie dzięki temu filmowi Wy się tutaj pojawicie, więcej ludzi z Polski. No bo warto, naprawdę. Nie chcemy już 17 raz powtarzać tych samych zachwytów, ale to, co zobaczyliśmy tutaj na tych, nie wiem, 300 metrach kwadratowych, czy może i 5 piętrach. i 5 piętrach, to jest coś, co większość ludzi w życiu nie zobaczy, jeśli chodzi o samochody, a to wszystko tutaj jest. Jest w stanie różnym, wspaniałym, rzadkim, mniej rzadkim, bardzo specyficznym, bardzo nietypowym w gustach. Tak, czasem przaśnym, czasem jakby się to ładnie mówi? Nie umiem już mówić ładnie, bo spałem 3 godziny. Dokładnie. Więc przyjedźcie tu. Tutaj w ogóle Renault 8, o którym Wam nie, może innym razem, bo my na pewno tu wrócimy. To jest pewne. Tam za tą folią jest następne pomieszczenie, nie uwierzycie. I w tym pomieszczeniu byliśmy. Nie będziemy Wam pokazywać, co tam Nie? jest. Ale tam realizują się następne niesamowite projekty, niesamowite marzenia się realizują Właściciela. I już wiemy, że za jakiś czas tu wrócimy, bo będzie tu jeszcze więcej samochodów, zrobimy jeszcze więcej zdjęć, zarwiemy jeszcze więcej nocy. No i dokładnie tak, a gdy właściciel wczoraj nam wspominał o tym, jakie samochody już zostały kupione, jeszcze się tu nie pojawiły i są jakby w transportach, to chcecie tu być z nami po raz kolejny, a potem tu na przykład zamieszkać. Tak myślimy. Jeżeli jesteście prawdziwym petrolheadem, musicie tu przyjechać, bo jest blisko, bo jest niesamowicie, bo co macie robić w weekend? Pić wódę i jeść kiełbasę z grilla? Hello, tam jest ISO na górze i Lagonda. Jedziemy do domu, bo jeszcze 4 godziny za kierownicą najlepszego z samochodów, który tutaj stoi. I Dead joke. I przez te 4 godziny na pewno będziemy spać. Obaj. Chociaż któryś z nas będzie prowadził. ciężko się pożegnać, bo jest tu jeszcze masa rzeczy, o których byśmy mogli opowiedzieć, dlatego taki przydługi ten koniec, ale już czas zrobić
I znowu dodasz ten wybuch jak z Photoshopa? Takiego taniego? No raczej, super.